Druga fala kryzysu paliwowego w Rosji nadchodzi, a dawny rywal polityczny Putina demaskuje kolejne, nieznane oblicze tego załamania dotyczące rafinerii. Podejrzany o sabotaż został uwolniony w Polsce, a potem zatrzymany w Chorwacji. Chodzi oczywiście o sabotaż rur Putina Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Tymczasem Iran może zagrozić energetyce w sieci i to nawet w Polsce. Jest 20 sierpnia 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Ukryta degradacja rafinerii w Rosji. Chodorkowski demaskuje Putina. Władimir Putin zaklina rzeczywistość, przekonując Rosjan, że kryzysu paliwowego nie ma. Jednakże blackout Moskwy i długie kolejki na stacjach mówią co innego. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Kolejnym problemem jest postępująca degradacja rosyjskich rafinerii, czyli ukryty proces, o którym pisze były szef Jukosu i rywal Putina Michaił Chodorkowski. W sieci popularne są grafiki oraz wideo, które zestawiają komentarz prezydenta Rosji o tym, że siły zbrojne jego kraju szykują nieznane jeszcze sposoby obrony przed dronami Ukrainy, swoiste Wunderwaffe z obrazkami pożarów w kolejnych rafineriach. Putin przekonywał, że taki system powstaje jeszcze kilka miesięcy temu. Tymczasem ataki dronów i rakiet z Ukrainy są kontynuowane, kolejne rafinerie płoną, a skala kryzysu paliwowego rośnie zamiast spadać. Ostatni incydent odczuwalny dla zwykłego Rosjanina to z kolei miejscowy blackout w kilku dzielnicach Moskwy oraz problemy z internetem i siecią komórkową. Kto by pomyślał w 2022 roku, że takie będą skutki inwazji rosyjskiej. Powodem blackoutu był pożar elektrociepłowni oraz uszkodzenie stacji elektroenergetycznej. The Moscow Times podawał, że 18 sierpnia w Moskwie doszło do pożaru i awarii elektrociepłowni TEP-20. Jest to miejski kompleks gazowo-parowy o łącznej mocy około 730 MW, zarządzany przez koncern Mosenergo. Bez prądu zostało kilka dzielnic Moskwy, w tym stacje metra i centra handlowe. Awarii towarzyszyły zakłócenia dostępu do internetu i sieci komórkowej w całym kraju. Można przeczytać w materiale, który jest także cytowany na stronie energydrink.today. To nie jest jedyna uciążliwość związana z agresją Rosji na Ukrainie. Według danych zebranych przez prokremlowską Izwiestię z aplikacji Gde Benz, śledzącej dostępność benzyny na rynku, tylko 28% badanych tam stacji paliw miało dostępne paliwo. To spadek o 15% względem tygodnia wcześniej, kiedy Gde Benz informował o tym, że benzyna i diesel są dostępne na 41% stacji. Władze potwierdziły problemy z dostępnością paliwa w 8 regionach, ale nieoficjalnie można usłyszeć o 13 i ta liczba może rosnąć. Izwiestia, kojarzona raczej z propagandą Kremla, informuje tym razem o problemach z paliwem na stacjach w Moskwie, a korespondent RBC odwiedził nawet 10 stacji w stolicy Rosji, z których tylko 2 pracowały. Minister energetyki Sergiej Ciwilew przekonuje, że władze pracują nad rozwiązaniem problemu rosnących kolejek na stacjach. Nie pomogło jednak dopuszczenie paliwa najniższej jakości Euro 2 ani zakaz eksportu. Władze co najmniej 10 regionów mają według Reutera przywrócić restrykcje dostępu do paliw. Mieszkańcy Wołgogradu, szczególnie dotkniętego niedoborami, o czym mówiłem ostatnio, nagrali wideo z apelem o działanie władz. Policja w odpowiedzi wlepiła im mandat za niezgłoszoną manifestację publiczną. Jeden z uczestników akcji został skazany na 5 dni aresztu za stawianie oporu, a inna uczestniczka dostała mandat na 10 000 rubli, natomiast to jest niecałe 400 zł w przeliczeniu na naszą walutę, bo rubel tyle jest wart. Jednak za tymi symptomami kryje się poważniejszy kryzys polegający na degradacji rosyjskich rafinerii, o którym pisze Michaił Chodorkowski, czyli rosyjski dysydent, w przeszłości szef naftowego Jukosu, skazany na kolonię karną przez Putina. Warto przypomnieć, że Chodorkowski trafił w 2003 roku na 10 lat do kolonii karnej w związku ze swą aktywnością polityczną skierowaną przeciwko Władimirowi Putinowi. Jukos został znacjonalizowany, a jego akcjonariusze zachodni do dzisiaj nie otrzymali odszkodowania od Rosji. Taki kraj. Michaił Chodorkowski pisze na swym blogu, korzystając z doświadczenia w sektorze naftowym, że kryzys paliwowy w Rosji dopiero rusza. Jego zdaniem rafinerie rosyjskie nie są skutecznie naprawiane po atakach ukraińskich. Na jakim etapie łaty na łatach łat dojdą do punktu krytycznego i wszystko się kompletnie zawali, pyta retorycznie
w kontekście coraz gorszego dostępu do części zamiennych do rafinerii w wyniku sankcji zachodnich wobec Rosji. Zdaniem Chodorkowskiego Rosjanie powinni zatrzymywać całkowicie pracę zaatakowanych rafinerii, by dobrze ocenić skalę strat. Powinni także wymieniać zniszczone elementy na nowe. Tymczasem tego nie robią przez dalsze ataki i problemy z dostępnością paliwa. Zamiast tego stosują prowizorkę. Rafinerie produkują coraz gorsze paliwo, jak wspomniane Euro 2, jednak właściwości techniczne tych zakładów ulegają postępującej degradacji. To oznacza nienaprawialność, pisze Chodorkowski. Nie chodzi o zniszczenie wyglądające dramatycznie dzisiaj, tylko takie, które odkładają się w samej stali instalacji szybciej niż jakikolwiek system może je teraz usuwać, ocenia Chodorkowski. Nikt nie może wskazać dnia, w którym łaty puszczą, ani w Kijowie, ani w Waszyngtonie czy Moskwie. Pytanie nie brzmi już, czy działania Ukrainy działają, ale co się stanie, gdy zostanie przekroczony punkt krytyczny, kwituje autor analizy. Czas na pozostałe wieści z Polski, Europy i świata, a w środku dużo ważnych informacji o bezpieczeństwie energetycznym. Na początek Polska. Powrót windfall tax. Rząd będzie podejmować inicjatywy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, w tym Orlenu, poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w TVP Info. Celem ma być zasilenie budżetu państwa. Nieoficjalnie można usłyszeć o różnych celach finansowania, nie tylko mrożenie cen paliw. KGHM w energetyce. Miedziowy KGHM zanotował w pierwszej połowie tego roku 5,6 miliarda złotych zysku netto. Władze spółki mówią o celu strategicznym budowy koncernu multisurowcowego, który, cytuję, potrafi wykorzystywać globalne szanse związane z transformacją energetyczną i rozwojem nowych technologii. KGHM rozważa rozwój bazy surowcowej poza Polską. Kompas PSE. Polskie sieci elektroenergetyczne udostępniły nową wersję aplikacji Energetyczny Kompas, którą moi widzowie i czytelnicy bardzo dobrze znają, a w niej rozszerzona baza danych, np. o morskiej energetyce wiatrowej, magazynach energii i podziale hydroenergetyki, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Wodór z wiatru. Nowelizacja ustawy o morskiej energetyce wiatrowej w Niemczech po raz pierwszy zapewnia ramy prawne produkcji wodoru z wiatraków na morzu. Niemcy chcą mieć 70 gigawatów offshore'u do 2045 roku. Elektroliza miałaby dać oszczędności 59 miliardów euro na kosztach sieciowych. Jednak jest to wciąż droga technologia. Nagły zwrot akcji. Doszło do zatrzymania w Chorwacji kolejnego podejrzanego przez Niemcy o wysadzenie gazociągów Nord Stream 1 i 2 z Rosji. To Wołodymyr Żurawlow, który wcześniej został zwolniony przez polski sąd. Są nawet plotki, że odwiedził plan filmu o sabotażu Nord Stream 2, który jest kręcony właśnie m.in. w Puli w Chorwacji, a więcej na stronie energydrink.today. Wróg wewnętrzny. Francuska agencja wywiadu wojskowego DRSD wydała ostrzeżenie dotyczące zagrożeń szpiegowskich podczas używania aplikacji cyfrowych przez żołnierzy. Chodzi o korzystanie z geolokalizacji, serwisów randkowych i pojazdów elektrycznych od BYD albo Tesli na terenie baz wojskowych, a więcej na stronie energydrink.today. Dron od energetyki. Rosyjski przemysł zbrojeniowy opracował nowy typ bezzałogowca do ataku na infrastrukturę elektroenergetyczną Ukrainy. Konstrukcja tych dronów ma umożliwiać im przecinanie konstrukcji sieci przesyłowych. Więcej także na stronie energydrink.today. I jeszcze wieści ze świata. Roboty oprócz elektryków. Największy eksporter samochodów elektrycznych w Chinach o nazwie Chery Automobile zapowiada produkcję 10 tysięcy robotów humanoidalnych w 2027 roku. Rozmieścił już 110 takich robotów policyjnych w miastach Chin, głównie do zarządzania ruchem, ale skojarzenia narzucają się same. Rozlewanie się konfliktu. Władze w USA obawiają się hakerów z Iranu, którzy mieli już naruszyć bezpieczeństwo urządzeń Siemensa z sektora energetyki, produkcji i zarządzania wodą. Warto przypomnieć, że w marcu 2026 roku miało dojść do cyberataku Iranu na Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Polsce. Tymczasem według Financial Times Irańczycy rozważają ataki rakietowe na bazy USA w Europie, w tym w Bułgarii oraz na Cyprze. Mogą także wykorzystać przestępczość zorganizowaną oraz innych pośredników, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli mój komentarz o bezpieczeństwie energetycznym. Zapraszam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.
Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.